No siemanko, dzień dobry, witam Cię bardzo serdecznie. W dzisiejszym wideo ciekawy temat i na czasie, ponieważ będziemy rozmawiać o podatkach od kryptowalut. Będzie z nami prawnik Marcin Michna, który jest współzałożycielem aplikacji Paycoin Tax, która pomaga Wam się rozliczać właśnie od kryptowalut. Będzie kilka ciekawych zagadnień, będziemy rozmawiać jak rozliczać stakingi, airdropy, cashbacki, DeFi i tak dalej. Także koniecznie oglądaj do końca i to tyle ode mnie. Tradycyjnie zapraszam na intro. Dobrze, Marcinie, to na początek powiedz nam, czym się zajmujesz i jakie masz doświadczenie? Cześć, nazywam się Marcin Michna, jestem radcą prawnym oraz doradcą podatkowym. Przez wiele lat pracowałem w firmach doradztwa podatkowego należących do tzw. Wielkiej Czwórki, a ostatnimi czasy zajmuję się m.in. rozwojem, stworzeniem i rozwojem aplikacji Paycoin Tax służącej do rozliczenia podatków od kryptowalut. No i właśnie głównie będziemy dzisiaj rozmawiać o podatkach, także może gdybyś mógł powiedzieć nam, jakie są zmiany w stosunku do roku 2025, do tego, co mamy teraz w 2026. Tak naprawdę dużych zmian nie ma, ponieważ pewnie jak wiecie, została zawetowana ustawa o kryptoaktywach, o rynku kryptoaktywów, która miała wprowadzić pewne również rozwiązania podatkowe, miała wyjaśnić pewne kwestie, które były do tej pory niepewne. Ona nie weszła w życie z powodu weta, w związku z tym stan prawny można powiedzieć, że się nie zmienił od zeszłego roku. Jedyna rzecz, jaka trudno powiedzieć, że się zmieniła, ale być może minimalnie się wyklarowała, to jest kwestia podejścia do opodatkowania transakcji kryptowaluty stablecoiny. Ponieważ od momentu wejścia w życie, czyli rozporządzenia unijnego dotyczącego rynku kryptoaktywów, pojawiła się taka wątpliwość, czy MiCA nie spowodowała, że stablecoiny powinny być traktowane jako pieniądze. Czyli przejście wtedy od skrypto na stablecoiny byłoby opodatkowane tak jak przejście do fiatów. I to kwestia dalej jest, można powiedzieć, wątpliwa, natomiast pojawiła się jedna pojedyncza interpretacja organu podatkowego, która też nie jest taka jednoznaczna z tego powodu, że w opisie stanu faktycznego osoba, która pytała o tą kwestię, została zmuszona przez organ podatkowy do zajęcia swojego stanowiska już w stanie faktycznym, co jakby może rzutować pewnie na ocenę tej interpretacji, ale już nie wchodząc w takie detale prawne, pojawiła się jedna interpretacja, która mówi, że jednak pomimo wejścia w życie MiCi, tego typu transakcje nie powinny być traktowane jako transakcje pomiędzy kryptowalutą a walutą fiat, czyli ta interpretacja potwierdza, że stablecoiny pozostały kryptowalutami w rozumieniu przepisów prawa podatkowego, więc te transakcje są neutralne. Czy to jest ostateczne potwierdzenie tej kwestii? No nie, to ostateczne potwierdzenie miała nam przynieść ustawa, która się nie pojawiła, natomiast póki nie będzie ustawy, to tak naprawdę póki nie pojawi się więcej stanowisk organów podatkowych, a tak naprawdę póki nie pojawi się jakiś wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego, to dalej będziemy żyć w pewnej niepewności, ale na dzień dzisiejszy w tej niepewności szala przechyla się trochę w kierunku odpowiedzi, te transakcje pozostają neutralne podatkowo. Więc to jest taka jedyna, bym powiedział, większa zmiana, jak sami widzicie, ona jest de facto bardzo mała, bo dużo się nie zmieniło, pojawiła się tylko jedna interpretacja, ale jak już mam szukać jakiejś zmiany, to jest właśnie zmiana, która zaszła na przestrzeni ostatniego roku. Dobrze, a ostatnio również wyszła dyrektywa DAC 8, której wielu ludzi się bardzo mocno boi. Mógłbyś może powiedzieć o tym? Tak, dyrektywa DAC 8, ona pośrednio, to nie jest jakby dyrektywa ściśle dotycząca prawa podatkowego, ona wprost nie zmienia nic w prawie podatkowym. To, co zmienia dyrektywa DAC 8, to tak naprawdę ta dyrektywa dotyczy współpracy pomiędzy administracjami skarbowymi różnych państw. Czyli ona nie dotyczy jakby wprost podatków, tego jakie podatki powinny być płacone, ale ona wpływa na to, jak współpracują pomiędzy sobą administracje skarbowe różnych państw. I co ona z sobą niesie? Dyrektywa DAC 8
wprowadza mechanizm, w którym zobowiązuje się giełdy kryptowalut, czy szerzej podmioty, które dostarczają usług w zakresie kryptowalut, aby dzielić się informacjami pewnymi o swoich klientach z właściwymi organami podatkowymi. To znaczy, że jeżeli mamy na przykład giełdę, która działa w Polsce, to ta giełda co roku musi poinformować polskie organy skarbowe o wszystkich transakcjach, jakie miały miejsce w ciągu ostatniego roku danego użytkownika. Znaczy, to są pewne dane zagregowane, to nie są transakcje, dane per transakcja, ale pewne informacje o zagregowanej liczbie transakcji. I teraz polski rząd, polskie organy skarbowe dostają takie informacje od giełdy i obowiązkiem polskiej administracji skarbowej jest zidentyfikowanie, czyich zidentyfikowanie tak naprawdę już dokonuje giełda, czy ci użytkownicy to są tylko Polacy, czy też nie. No jeżeli mamy podmioty, które nie są Polakami, użytkowników, którzy nie są Polakami, to polskie władze skarbowe dzielą się tymi informacjami z odpowiednimi władzami skarbowymi. Czyli jeżeli giełda mówi, mam tutaj takiego człowieka, nazywa się Jan Kowalski, ale ma rezydencję, to jest istotne, że tu patrzymy po rezydencji podatkowej, czeską rezydencję podatkową, to giełda raportuje tą informację do polskich władz skarbowych, a polskie władze skarbowe raportują te informacje dalej do czeskich. Na koniec dnia Czesi mają wiedzę o tym, czy raczej jakiej skali transakcji ich rezydent dokonywał w przeciągu ostatniego roku. I ten mechanizm rzeczywiście wszedł w życie, tylko on wchodzi w życie od 1 stycznia 2026, czyli w tym roku, czyli w tym roku już giełdy zbierają te dane użytkowników i po zakończeniu roku podatkowego, na początku 2027, te paczki informacyjne z danymi o użytkownikach zostaną wysłane do odpowiednich urzędów skarbowych. Czyli podsumowując, dyrektywa TAC 8 nie wpływa wprost na to, jak jesteśmy opodatkowani, od czego musimy płacić podatki, od czego nie musimy płacić podatków. Ona wpływa tylko na to, że po pierwsze organy giełdy czy dostawcy w zakresie kryptoaktywów będą zobowiązani do raportowania pewnych danych o użytkownikach do właściwych organów skarbowych państwa, w którym funkcjonują, a później organy tego państwa będą rozdzielały te informacje do innych organów skarbowych po rezydencji podatkowej użytkowników. No i ten mechanizm oczywiście w Polsce można powiedzieć, że on jest trochę, może być bezzębny, w tym sensie, że w Polsce już niedługo nie będziemy mieli legalnie działających giełd kryptowalut ze względu na weto i niemożliwość uzyskania licencji. Natomiast to oczywiście dotknie polskich użytkowników w ten sposób, że jeżeli mamy giełdę, która jest zarejestrowana na Malcie, no to zadziała odpowiednio na Malcie, czyli giełda zarejestrowana na Malcie zaraportuje do maltańskich władz podatkowych, a maltańskie władze podatkowe podzielą się tą informacją na przykład z Polską. Na koniec dnia, na początku 2027 roku, organy podatkowe otrzymają od każdej osoby, która dokonywała transakcji na giełdach, które podlegają raportowaniu, pewne informacje dotyczące tego, jakie transakcje, ile tych transakcji, w jakiej wartości były wykonywane. To nie będą dane per transakcja, ale pewne dane zagregowane. Więc jest to jakaś zmiana z punktu widzenia podatników, natomiast nie jest to zmiana czysto dotycząca prawa podatkowego. Czyli generalnie dany urząd będzie mógł po prostu zweryfikować, czy nasz raport podatkowy jest napisany tak jak trzeba, czy czegoś tam brakuje i tak dalej. Tak, znaczy będzie miał na pewno podstawę, żeby to zrobić, czyli żeby jakby punkt zaczepienia, natomiast samo wyliczenie podatku na podstawie tego raportu, który dostaniemy w ramach dyrektywy DAC 8, nie będzie tak super proste, czyli to nie będzie takie, myślę, przynajmniej na początku zero-jedynkowe, że będzie to wrzucane do komputera i komputer będzie urzędowi skarbowemu wypluwał wynik w postaci wyniku. Natomiast na pewno to, co się urząd skarbowy dowie, to jest to, że dany użytkownik w ogóle dokonywał transakcji. I teraz, w sytuacji, jeżeli taka osoba sama nie rozliczyła się z kryptowalut, no to może to spowodować pewien dysonans poznawczy w urzędzie, u urzędnika, który to będzie badał, no bo z jednej strony patrzy Jan Kowalski, widzę, że sprzedał kryptowalutę o wartości 50 000 złotych, bo to zaraportowała mi giełda, z której on korzysta, natomiast patrzę, on nie złożył deklaracji, nie zadeklarował takiego przychodu, więc
myślę, że na początku przynajmniej te dane będą służyły nie tyle co weryfikacji poprawności rozliczeń, co do kontroli, czy wszystkie osoby, które powinny się rozliczyć, rozliczyły się z podatku od kryptowalut. A giełdy, które to będą raportować, to są giełdy głównie fiat krypto, czy krypto tak samo podlegają pod ten DAC? Raportowaniu, czyli informacji zbiorczej, podlegają transakcje krypto i kryptofiat. To, jakie giełdy w ogóle nie podlegają pod to, no to są oczywiście giełdy można powiedzieć zdecentralizowane, no bo tam nie ma za bardzo kto raportować, i giełdy, które działają poza Unią Europejską. To znaczy, jeżeli mamy giełdę, która działa, nie wiem, z Seszeli czy z Panamy, no to taka giełda nie jest objęta tymi regulacjami. Natomiast tu trzeba zwrócić uwagę na to, że od wejścia dyrektywy rozporządzenia MiCA giełdy co do zasady, szczególnie te duże międzynarodowe, musiały stworzyć w Unii Europejskiej swoje jednostki lokalne, bo to właśnie to rozporządzenie MiCA na nich wymusiło. Więc teraz, i tutaj już giełdy mają bardzo różne polityki. Niektóre giełdy przymusowo zmigrowały wszystkich swoich użytkowników, tych globalnych, do tych giełd europejskich. Inne giełdy podeszły do tego w ten sposób, że tym użytkownikom, którzy otworzyli konta przed wejściem w życie MiCA, pozwalają korzystać z tej giełdy, powiedzmy sobie offshore'owej, a nowych już onboardują tylko do tej giełdy europejskiej. No i trzecie podejście, najluźniejsze, jest takie, że de facto pozwalają sobie użytkownikowi wybrać, którą z tych giełd chcą korzystać. Natomiast no, trzeba mieć świadomość, że nawet jeżeli 2-3 lata temu gdzieś założyłem konto na jakiejś giełdzie i wtedy sobie sprawdziłem, że ta giełda jest na Seszelach, to wcale nie znaczy, że dzisiaj obsługuje mnie ten sam podmiot. Być może gdzieś w międzyczasie dostałem maila, w którym otrzymałem informację, że giełda, podmiot, który mnie obsługuje, zmienił się z tego podmiotu w Panamie czy Seszelach na jakiś podmiot europejski. Więc powiedziałbym, że warto co najmniej sobie sprawdzić, gdzie moja giełda ma siedzibę, no bo od tego zależy, czy DAC 8 też będzie miało zastosowanie do tej giełdy. Dobra, dzięki. A jeśli chodzi o aplikację PayCoin Tax, to jakie update'y, jakie nowości wprowadziliście w nawiązaniu na przykład do poprzedniego roku? Co się zmieniło, co to ułatwia z Twojej perspektywy, jakbyś mógł tutaj słuchaczom wytłumaczyć? Tak, na pewno reagujemy na to, co się dzieje na rynku, bo na przykład mamy giełdę Bybit, która otworzyła swoją właśnie dedykowaną giełdę dla Europy i to jest oddzielna giełda, to funkcjonuje jako oddzielna organizacja i na przykład jeżeli pobieramy dane z giełdy globalnej, to nie zaciągają nam się te dane, transakcje z tej giełdy, która jest w Europie i odwrotnie. Więc po pierwsze reagujemy na to, co się zmienia, co się dzieje na rynku, czyli staramy się dostosowywać nasz produkt do potrzeb, do zmian, które mają miejsce w środowisku. Do tego wprowadzamy cały czas sukcesywnie jakieś nowe opcje. W tym roku wprowadziliśmy możliwość rozliczania transakcji, które wykonujemy kartą Nexo, na razie w trybie debetowym, natomiast pracujemy nad tym, żeby to był również tryb kredytowy tej karty. Więc głównie skupiamy się na dodawaniu nowych funkcjonalności, nowych integracji, natomiast również oczywiście cały czas, jeżeli poprawiamy jakieś błędy, giełdy też, to jest istotne, giełdy cały czas zmieniają swoje API, bardzo rzadko o tym informując zawczasu, więc musimy dostosowywać się do tego, co się dzieje, więc czasem zdarza się, że użytkownik na przykład próbuje się zintegrować, nie może, pisze do nas na support, pyta, co się dzieje, a okazuje się, że na przykład w ciągu ostatnich 24 godzin doszło do jakiejś zmiany w API i z tego powodu my musimy się dostosować. Więc staramy się utrzymywać tą aplikację cały czas w gotowości dla naszych użytkowników, nadążać na tym, co się dzieje na rynku, update'ować ją, kiedy zmienia się API, tak aby zapewnić naszym użytkownikom jak najlepszy komfort korzystania z aplikacji. Właśnie wspomniałeś o tej karcie Nexo i na karcie Nexo jest również cashback. Ostatnio mieliśmy kartę od OKX, gdzie był dość spory cashback na poziomie 10%. Powiedz mi, jak rozliczać taki cashback, bo słyszałem, że tam jest możliwość tak zwanego podwójnego opodatkowania z PIT-u 36 i 38. Także jak to w ogóle ogarnąć? Dobra, to tu przechodzimy do bardzo istotnego wątku, a mianowicie wielkiego sporu, może nie jest wielki w sensie jakiś z punktu widzenia całego państwa, natomiast z punktu widzenia użytkowników na pewno, wielkiego sporu dotyczącego, jak opodatkowywać sytuację, kiedy my dostajemy od kogoś kryptowalutę,
powiedzmy sobie za darmo, tak? Czyli po prostu to dotyczy airdropów, no, gdzie dostajemy tą kryptowalutę po prostu za udział w jakimś evencie, stakingu, gdzie otrzymujemy za to, że komuś użyczyliśmy, czy to zamroziliśmy dla obsługi blockchaina, czy to w innych celach, bo staking to jest bardzo szerokie pojęcie, odrywa się od tego pierwotnego. Różne giełdy nazywają swoje produkty stakingami, gdzie często to są pożyczki, no ale powiedzmy sobie szeroko rozumiany staking, gdzie rozumiemy go w ten sposób, że komuś oddajemy swoje kryptowaluty do dyspozycji na jakiś czas w jakimś celu. No właśnie i innych form, takich jak cashbacki, gdzie dostajemy kryptowaluty. No i spór, czego dotyczy spór? Otóż organy podatkowe mówią, że w takiej sytuacji mamy 2 razy opodatkowanie. To znaczy, najpierw mamy opodatkowanie w momencie otrzymania, czyli dostaję, załóżmy, 1 Ethereum, tak? Dla łatwości niech to będzie jakaś pełna liczba. I teraz organy podatkowe tak mówią. Jeżeli dostałeś 1 Ethereum, załóżmy, że ono było warte $3000 dla ułatwienia, to w momencie otrzymania masz zapłacić podatek od otrzymania tego Ethera. Tak? Czyli w tym momencie, w którym dostałeś tego Ethera, powstaje ci przychód podatkowy, no i musisz go później rozliczyć w swojej deklaracji rocznej. Natomiast drugi raz przychód może powstać w momencie, kiedy ty go sprzedajesz. Tylko że w pierwszym przypadku to jest taki ogólny dochód, można powiedzieć, opodatkowany trochę na zasadach ogólnych, a w drugim przypadku to już jest ten typowy dochód z kryptowalut. No i teraz i rzeczywiście w takiej sytuacji na pierwszy rzut oka może powstać podwójne opodatkowanie, natomiast tutaj organy podatkowe nie są aż tak okrutne dla podatników, bo mówią, że najpierw powiedzmy rozpoznałeś ten przychód $3000, później załóżmy to Ethereum wzrosło do 3,5, więc w momencie później sprzedaży rozpoznajesz znowu przychód 3,5, no bo dostajesz $3500 za Ethereum, ale możesz rozpoznać jako koszt ten przychód, który rozpoznałeś na początku, czyli sprzedając za drugim razem, czyli uzyskując drugi przychód, masz 3500 przychodu, ale masz $3000 w moim przykładzie kosztu, bo to był twój przychód, który powstał w momencie otrzymania, więc efektywnie nie ma podwójnego opodatkowania, bo za drugim razem opodatkowany jest tylko wzrost wartości, ale to wszystko pięknie, jak cena kryptowaluty rośnie. Gorzej jak spada, bo może być sytuacja, że nie dostajesz Ethereum, tylko dostajesz jakiegoś shitcoina, który pomiędzy czasem otrzymania, a czasem, w którym go sprzedasz, spada do zera. I organy podatkowe mówią w takiej sytuacji, a nie, no to w momencie otrzymania on był coś wart, to zapłać tam podatek, a to, że później on spadł do zera, no to już trochę nie nasz problem, tak? Trzeba było sprzedawać szybciej. I to jest podejście organów podatkowych. I ono rzeczywiście może nie, w pewnej sytuacji rodzi to ryzyko podwójnego opodatkowania, natomiast tutaj organy podatkowe, można powiedzieć, są łaskawe i pozwalają rozpoznać ten koszt jako koszt, ten przychód, który powstał na pierwszym etapie. Natomiast trochę z lepszą interpretacją z punktu widzenia podatników przychodzą sądy administracyjne. Mamy już kilka wyroków wojewódzkich sądów administracyjnych, w których sądy administracyjne podważają to rozumienie. Sądy mówią trochę w ten sposób. Te kryptowaluty to są takie dziwne jakieś rzeczy, my do końca pewnie nie rozumiemy, co to jest, ale co najmniej wydaje nam się, czy sądu administracyjnym, że one mają tak niepewną wartość, że to nie stanowi jeszcze efektywnego przysporzenia podatnika. Czyli w momencie, kiedy otrzymujemy kryptowalutę, to sądy administracyjne mówimy, to jest za mało, żeby rozpoznać przychód. Przychód powstaje tylko raz przy ich późniejszej sprzedaży. Oczywiście wtedy już nie ma kosztu, no ale ten przychód i podatek powstaje tylko raz i tylko z tego tytułu obrotu kryptowalutami, bo w tej pierwszej koncepcji, którą lansują organy podatkowe, ten przychód w momencie otrzymania to nie jest przychód z obrotu kryptowalutami, to jest przychód z innych źródeł czy spraw majątkowych w zależności tam od typu, od sytuacji, o której mówimy, ale to jest co do zasady przychód opodatkowany na zasadach ogólnych, tak? Czyli właśnie tak jak powiedziałeś w PIT 36. Natomiast ten drugi przychód to jest dopiero przychód ze sprzedaży kryptowalut. Tak mówią organy podatkowe. Natomiast sądy administracyjne mówią nie, spokojnie, nie idźmy tak daleko, przyjmijmy, że ten przychód powstaje tylko raz. I kto wygra w tym sporze? Dalej nie wiemy.
Dlaczego? Ponieważ nie wypowiedział się Naczelny Sąd Administracyjny, a trochę jest tak w prawie podatkowym, że póki nie ma co najmniej 2-3 orzeczeń Naczelnego Sądu Administracyjnego, to możemy sobie wyobrazić na przykład woltę, zmianę linii orzeczniczej sądów administracyjnych. Właśnie Naczelny Sąd Administracyjny może w ogóle przyjąć inne stanowisko i odrzucić to podejście, wrócić do tego podejścia, które prezentują organy. Więc mamy jakby dwa stanowiska, które są w tej chwili prezentowane. Ja osobiście uważam, że sądy administracyjne mają rację i sam skłaniam się ku temu stanowisku. Natomiast co zostanie ostatecznie przyjęte i co ostatecznie przyjmie Naczelny Sąd Administracyjny, okaże się w przyszłości. Czyli prostym językiem, jeśli sprzedasz, dostaniesz airdrop i ty w momencie sprzedaży tego airdropu wtedy księgujesz podatek. Tak mówią sądy administracyjne, a organy Tak mówią mówią te sądy. księguj podatek 2 razy. Tak by było najwygodniej po prostu dla wszystkich, wydaje mi się, żeby to podatkować tylko raz, a nie 2 razy. Też jest problem, patrzcie, taki techniczny bardzo. Przy Ethereum powiedzmy nie ma problemu, bo mamy jakieś średnie rynkowe ceny, ale dostajemy jakiegoś shitcoina, który jest gdzieś na jednym deksie, gdzieś tam handlowany. Jego cena nam lata od sasa do lasa w ciągu jednego dnia. No i teraz przyjmij, jaka wycena była tego shitcoina w momencie, w którym go otrzymałeś. No to powodzenia w rozszyfrowaniu i dojściu do tego, jaka to była kwota. Więc to podejście jest nie tylko, moim zdaniem, nie ma oparcia w przepisach, natomiast ono przede wszystkim bardzo, bardzo niepraktyczne. Więc trzymajmy kciuki za tym, że wygra to podejście lansowane przez wojewódzkie sądy administracyjne. W sumie w tej wypowiedzi zebrałeś odpowiedź na kilka moich kolejnych pytań, bo również chciałem zapytać właśnie o stakingi, airdropy. A co, gdy na przykład dostajemy taki cashback w stablecoinie? Znowu, to odpowiedź trochę zależy od tego, czym jest stablecoin, tak? Czyli wracamy do tego, co powiedziałem na samym gdzieś początku, że mamy tutaj ten spór, no i powiedzmy, że ta szala przechyla się trochę na to, że to są jednak kryptowaluty. Więc jeżeli to są jednak kryptowaluty, no to de facto wracamy do tego, co już powiedziałem, bo wtedy stablecoin przy takim podejściu nie różni się niczym od każdej innej kryptowaluty. Natomiast ten spór, tak jak powiedziałem, w mojej ocenie nie jest jeszcze w pełni rozwiązany. Mamy pewne, tak jak powiedziałem, pierwsze jakieś stanowiska organów w tej kwestii, natomiast czy one ostatecznie będą utrzymane, czy takie podejście się utrzyma, zobaczymy. Sprawę rozwiązałaby ustawa o kryptoaktywach, no ale jak wiemy, o rynku kryptoaktywów, ale jak wiemy, no tutaj z różnych względów ta ustawa została zawetowana dwukrotnie, więc cały czas na poziomie ustawowym ten problem nie został przecięty. I jeszcze takie pytanie, bo jak już rozmawiamy o stakingu, farmingu, kopaniu kryptowalut, to jakie koszty my możemy tutaj wykazać na przykład od uzyskania tego? Wiem, że podobno prądu nie można rozliczać, jeżeli na przykład kopiesz sobie kryptowaluty, a jak to jest z transakcjami z tego farmingu? Bo często jest tak, że na DEX-ach właśnie wykonujemy pewne transakcje, ponosimy koszta, bo wydajemy, prosty przykład, obracamy tym kapitałem, kupujemy, sprzedajemy, robimy wolumen, to generuje nam fee. Czy te fee możemy w jakiś sposób sobie odliczyć od na przykład uzyskania danego airdropa, bo tamto w sumie z mojej perspektywy, jeśli faktycznie trzeba płacić od tego podatek i nie jest to jakaś darowizna czy coś w tym stylu, bo też coś takiego słyszałem, no to my jesteśmy w stanie wykazać, że tutaj na takim deksie XYZ wykręciłem taki wolumen, kosztów mam tyle, wykonałem tyle transakcji, kosztowało mnie tyle, bo często nawet te airdropy nie pokrywają kosztów, które my ponieśliśmy, czyli za wykonanie tych transakcji. Ostatnio też tak było z jakimś airdropem, to nie pamiętam, może Michał będzie wiedział. Powiem wam tak, to jest trudne pytanie, natomiast to, co wiemy na pewno, to, co mogę powiedzieć jakby jednoznacznie, to jest to, że jeżeli przyjmujemy podejście tych wojewódzkich sądów administracyjnych, czyli jeżeli mamy tylko dochód ze zbycia tej kryptowaluty jeden raz, w momencie, kiedy przechodzimy z nią do fiata, tak, czyli
to podejście wojewódzkich sądów administracyjnych, to tam raczej nie ma wątpliwości, że żadnych takich kosztów nie możemy uwzględnić. Przepis mówi, że możemy uwzględnić tylko koszty bezpośrednio związane z nabyciem kryptowalut. Czyli jeżeli poniosłeś jakiś bezpośredni koszt, czyli kupiłeś kryptowalutę, tak, no to wtedy możesz rozpoznać ten koszt. Natomiast takie koszty pośrednie, czyli że musiałem ponieść jakieś koszty, żeby ostatecznie uzyskać airdropa, no to nie. To w tym podejściu w momencie sprzedaży kryptowalut to nie. Można się zastanawiać, ewentualnie, czy jeżeli by przyjąć to podejście organów podatkowych, czyli ono jest trochę na zasadach ogólnych, czy wtedy, czyli najpierw rozpoznajemy przychód na zasadach ogólnych, a później drugi raz przychód w momencie sprzedaży. Czy gdyby to podejście przyjąć, to rzeczywiście przy tym pierwszym obliczeniu podatku, tego podatku w momencie otrzymania, nie moglibyśmy tego typu kosztów odjąć. Ja nie spotkałem się z taką interpretacją, która by mówiła, że można. Jest to pewnie jakieś pole do zastanowienia się, natomiast myślę, że z punktu widzenia podatników dużo korzystniejsze jest po prostu walka o to, czy przyjmowanie tego stanowiska wojewódzkich sądów administracyjnych. Czyli tego, że ten przychód powstaje dopiero w momencie sprzedaży. Zdecydowanie wolimy właśnie opcję sądów administracyjnych niż podwójne podatkowanie plus do tego koszty z uzyskania, bo to jest raczej chore moim zdaniem. A powiedz mi, jak wygląda sprawa NFT-ków, bo z tego co wiem, NFT to jest tak jakby prawo majątkowe? Tak, to NFT nie są walutami wirtualnymi w rozumieniu przepisów prawa podatkowego. Tu trzeba zrobić jedno dość istotne rozróżnienie. W prawie podatkowym nie posługujemy się pojęciem kryptowaluty jako takiej, tylko waluty wirtualnej. I jeżeli mamy do czynienia z walutą wirtualną, no to wtedy stosujemy ten specjalny reżim opodatkowania, ten, o którym sobie cały czas mówimy. Natomiast jeżeli mamy coś, co nie jest walutą wirtualną, no to coś nie podlega pod ten reżim i jest opodatkowane na zasadach ogólnych, tak jakbyśmy, nie wiem, jakieś inne prawa majątkowe kupowali, sprzedawali. No i NFT co do zasady nie są przyjmowane jako waluty wirtualne w rozumieniu przepisów ustaw podatkowych. W związku z tym obrót NFT nie podlega w ogóle pod ten reżim, o którym my sobie dzisiaj opowiadamy. A jak to wygląda na przykład przy stokenizowanych akcjach? Teraz na praktycznie każdej giełdzie mamy na przykład ropę, mamy złoto, mamy różne akcje typu Strategy, Microsoft i tak dalej, Apple. Jak wygląda opodatkowanie tych asetów? No, to też nie jest proste pytanie z tego powodu, że każde tego typu aktywo może mieć różną naturę, nazwijmy to prawno-regulacyjną. I możliwe jest w Unii Europejskiej, możliwe na blockchainie, w takim specjalnym reżimie, obrót na przykład instrumentami finansowymi, akcjami. Natomiast i wtedy, jeżeli to jesteśmy w tym trybie, czyli mamy podmiot w Unii Europejskiej, który na podstawie tego specjalnego reżimu wrzucił na blockchain jakieś akcje, czy inne instrumenty finansowe, szerzej instrumenty finansowe i tam następuje nimi obrót, no to wtedy traktujemy je jako typowe instrumenty finansowe i tutaj nie ma żadnej dyskusji. Natomiast to, co ty mówisz, to de facto nie są z punktu widzenia prawa akcje, ani nie są to z punktu widzenia prawa w ogóle instrumenty finansowe, najczęściej. I w takiej sytuacji opodatkowujemy to po prostu tak, jak opodatkowujemy każdą inną kryptowalutę. Nawet tutaj trudno jest odpowiedzieć właśnie tak jednoznacznie na to pytanie, bo każdy ten instrument może mieć inną naturę z punktu widzenia prawa podatkowego. Natomiast powiedziałbym, że co do zasady, większość tych instrumentów, jak się na nie popatrzy, no to nie są to tak naprawdę akcje, tylko to są jakieś tokeny, to są kryptowaluty. W rozporządzeniu MiCA nazywamy tego typu instrumenty Asset Related Token, czyli to są tokeny, które odzwierciedlają wartość jakiegoś tam aktywa za nimi stojącego, same jednak nie będąc instrumentem finansowym. I tego typu aktywa, co do zasady, również klasyfikujemy po prostu jako waluty wirtualne na gruncie prawa podatkowego. Natomiast oczywiście można toczyć spory w pewnych sytuacjach, gdzie jest granica, gdzie zaczyna się instrument finansowy, a gdzie mamy do czynienia
z tym Asset Related Token, natomiast no, to wymaga każdorazowo dość dogłębnej analizy. Powiedziałbym, że co do zasady należy je traktować jako waluty wirtualne i rozliczać po prostu w tym reżimie właściwym dla kryptowalut. Teraz regulacje MiCA mocno ograniczyły handel i większość giełd, które właśnie są MiCA compliance, wyłączyły dostęp do futures, czyli do tradowania na dźwigni. Wiem, że OKX ma coś takiego włączone, ale to jest tam trochę przykombinowane, nie wiem dokładnie jak to działa. Jak wygląda opodatkowanie właśnie rynku futures? To tutaj futuresy jako instrumenty finansowe podlegają reżimowi właściwemu dla instrumentów finansowych, czyli de facto z punktu widzenia opodatkowania futuresów nie ma znaczenia, czy to jest futures na stopę procentową, czy to jest na akcje, czy to jest instrument pochodny na towary, czy ostatecznie na kryptoaktywa. Futuresy jako instrumenty finansowe co do zasady podlegają reżimowi właściwemu dla instrumentów finansowych, a nie dla kryptowalut. Więc nie rozliczamy ich w tym samym koszyku, rozliczamy je tak, jakbyśmy rozliczali każdy inny kontrakt tego typu futures, na przykład na ropę naftową. I to jest jedna jest też istotna konkluzja z tego płynąca, że ponieważ rozliczamy je oddzielnie, nie możemy skompensować straty, którą ponieśliśmy na futuresach, z zyskiem, który ponieśliśmy na kryptoaktywach i odwrotnie. Czyli jeżeli mamy na rynku spotowym zarobiliśmy, a na futuresach ponieśliśmy stratę, to nie możemy wrzucić tego do jednego koszyka i powiedzieć, ok, na koniec dnia wychodzimy na zero. Nie. Musimy oddzielnie opodatkować kryptoaktywa, oddzielnie futuresy. Oczywiście to jest tak, że jeżeli osiągniemy stratę na futuresach z obrotu kryptoaktywami, to możemy to skompensować, nie wiem, ze stratą na futuresach w obrocie towarów, które działają na towarach, tak? Gdzie aktywem bazowym jest ropa naftowa na przykład. Więc futures kryptoaktywowy możemy stratę na tym instrumencie możemy skompensować ze stratą na każdym, z zyskiem na innym instrumencie finansowym, natomiast nie na kryptoaktywie. Więc to są jakby dwa oddzielne światy, które żyją sobie oddzielnie. Dobra, a może masz jakieś tipy odnośnie optymalizacji podatkowej? Jakieś popularne strategie, którzy twoi klienci używają? Mógłbyś coś podpowiedzieć naszym widzom? No niestety w tej chwili polski system podatkowy jest tak zaprojektowany, jeżeli chodzi o opodatkowanie kryptowalut, że tu się dużo nie da zrobić. Oczywiście są takie proste strategie pod tytułem kup pod koniec roku dużo kryptoaktywów, walut wirtualnych, które możesz sprzedać, czyli krótko mówiąc, kup 31 grudnia tuż przed północą, a tuż po północy możesz to sprzedać, żeby nie stracić na wahaniach. No i ten zakup, który dokonasz 31 grudnia, jakby spowoduje ci powstanie kosztu podatkowego, który to koszt podatkowy zniweluje ci ewentualne przychody. Sprzedaż później oczywiście w styczniu znowu powoduje powstanie przychodu, więc znowu w następnym roku znowu trzeba robić to samo, no, więc jest to jakaś metoda na rolowanie, natomiast no, ona jest dość niepraktyczna, no i nie każdy lubi spędzać Sylwestra handlując na krypto. Więc oprócz takiej, powiedzmy sobie, prostej dość metody, nie ma jakichś takich metod magicznych, żeby uniknąć tego opodatkowania. Oczywiście, jeżeli mówimy o ludziach, którzy obracają naprawdę bardzo poważnymi kwotami, no to zawsze jest opcja ze zmianą rezydencji podatkowej, to też jest rzecz, którą trzeba po pierwsze zrobić mądrze, w tym sensie, że nie tylko dobrze wybrać sobie jurysdykcję, do której się przenosimy, ale przede wszystkim dobrze pomyśleć, jak stracić polską jurysdykcję podatkową, bo to, że się gdzieś przeniesiemy, na przykład do Dubaju, chociaż ostatnio to stało się trochę mniej modne, natomiast sam fakt, że się gdzieś przeniesiemy, jeszcze sam w sobie nie pozbawia nas polskiej rezydencji podatkowej. Więc to jest działanie, które trzeba mądrze zaplanować. Natomiast tak, jest to jakaś tam inna opcja dla osób, które posiadają naprawdę istotne aktywa i które chciałyby zwiększyć efektywność swoich rozliczeń podatkowych. Natomiast, tak jak powiedziałem, no to nie jest opcja dla każdego. Nie da się tego łączyć z tego, co ja wiem. Jeżeli faktycznie chcesz optymalizować, powinieneś się wyprowadzić z Polski w dane miejsce i tam po prostu stać się płatnikiem podatkowym, rezydentem podatkowym,
a jeśli komuś się wydaje, że będzie mógł siedzieć w Polsce, mieć rezydencję podatkową gdzieś indziej, to tak niestety nie działa. Ja jeszcze Dokładnie. zapytam tutaj o Paincoin Taxa. Czy są jakieś błędy użytkowników, najczęstsze, które popełniają użytkownicy przy wypełnianiu na przykład sprawozdań podatkowych czy podliczaniu tych transakcji? Jak to wygląda z Twojej perspektywy, żeby po prostu ludzie mogli uniknąć pewnych komplikacji? Tak, no błędów, czy problemów, jakie użytkownicy napotykają, pewnie można wymienić wiele. No, zaczynając od tego, że niektórzy mają problem z wygenerowaniem kluczy, które umożliwiają pobranie przez API danych, natomiast w tej chwili wprowadziliśmy już bardzo dokładne filmiki, instrukcje, krok po kroku, jak w danej giełdzie konkretnej pobrać na przykład plik CSV albo wygenerować klucze, które pozwalają na pobranie tych transakcji automatycznie, więc mamy nadzieję, że w tym sezonie już tego typu problemów będzie mniej, natomiast w przeszłości one rzeczywiście się zdarzały. Inny problem, czyli pierwszy problem to bym powiedział jest taki techniczny, czyli pobieranie danych, uzyskanie odpowiednich kluczy z odpowiednimi dostępami i pomimo, że mamy już w tej chwili bardzo dokładne instrukcje, no tego typu problemy czasem się zdarzają, chociaż czasem one wynikają na przykład z tego, że jedna giełda ostatnio zmieniła miejsce, w których generuje się klucze, w ogóle nikogo o tym nie informując, więc automatycznie nasze instrukcje się zaktualizowały i musieliśmy je nagle poprawić. No ale ten problem jest coraz mniejszy, no i mam nadzieję, że już niedługo on zostanie prawie w ogóle wyeliminowany, oprócz takich sytuacji przypadkowych, jak giełda na przykład coś zmienia w swojej strukturze aplikacji. Inny przykład, który się pojawia, to jest złe rozliczanie się, o tym może powiem, bo to też jest, myślę, ciekawe, jak rozliczyć się w sytuacji, jeżeli nie rozliczałem się do tej pory za 3-4 lata i nagle przychodzę, myślę sobie, kurczę, idzie dyrektywa DAC 8, warto byłoby się rozliczyć. To jak wtedy do tego podejść? I tu ludzie popełniają często błędy. Dlaczego? Ponieważ w takiej sytuacji należy zacząć rozliczać się od końca, nie od początku. Co to oznacza? Mamy rok 2026. Teraz do końca kwietnia powinniśmy złożyć deklarację za rok 2025. No i często osoby, które zaczynają się rozliczać, mówią tak, dobra, to złożę sobie najpierw za 2025, a później pomyślę, co robić dalej. I to jest błąd. Powinniśmy najpierw zidentyfikować ten pierwszy rok podatkowy, w którym zaczęliśmy kupować lub sprzedawać kryptoaktywa. W tej chwili możemy rozliczyć wszystkie lata podatkowe, począwszy od roku 2020, już 19 nie możemy. Więc jak zaczynaliśmy w 19, no to można powiedzieć, już przepadło. Natomiast 20 cały czas transakcje, które wykonywaliśmy w 20 możemy rozliczyć. No i teraz procedura, algorytm postępowania wygląda w ten sposób. Rozliczam się za rok 2020, liczę sobie podatek, przygotowuję sobie deklarację, oczywiście tę deklarację później składam z czynnym żalem, żeby nie dostać po uszach za to, że się rozliczam z opóźnieniem. Mam tą deklarację za 2021 i w tej deklaracji mam taką pozycję, albo podatek do zapłaty, no niestety wtedy trzeba zapłacić podatek z odsetkami, albo pozycję nadwyżka kosztów nad przychodami. Jeżeli mam nadwyżkę kosztów nad przychodami w 2021 roku, to ją przenoszę na 2022 rok. I znowu zaczynam kalkulację. Liczę sobie 2022 rok, uwzględniam tą nadwyżkę kosztów, którą miałem z 2021 i znowu albo wychodzi mi podatek, albo nadwyżka. I to tak powtarzam aż do roku 2025. I dlaczego należy to robić od końca? No właśnie, dlatego, bo może wyjść nam ta nadwyżka kosztów nad przychodami, którą trzeba przenieść do tyłu. Jak rozliczę się za 2025, a później dopiero za 2024, to się okaże, że w 2024 miałem nadwyżkę kosztów nad przychodami, która mogła mi pomniejszyć podatek w 2025. Więc jak zrobię 2025, później 2024, to później muszę znowu złożyć korektę 2025, później zrobię 2023, znowu mi się okaże, że wyszła mi nadwyżka, którą trzeba było rozliczyć w 2024, no i znowu wszystko trzeba korygować. No żeby uniknąć tego typu sytuacji, jak już zdecydujemy się rozliczać, to warto zacząć od tego pierwszego roku, w którym były te transakcje. Oczywiście nie możemy się cofnąć poniżej 2020, czyli możemy od 2020 w górę, no i rozliczać się systematycznie 2020, 2021, 2, 3, 4, 5. Nawet jeżeli w jakimś roku w międzyczasie nie miałem transakcji, ale miałem tą nadwyżkę do przeniesienia, czyli na przykład w 2022 miałem ostatnie transakcje, miałem nadwyżkę kosztów nad przychodami, później w 2023 już nic nie robiłem,
żadnej transakcji nie wykonałem, to i tak warto złożyć tą deklarację za 2023, żeby przerolować, przeciągnąć tą nadwyżkę, którą miałem, kosztów nad przychodami, którą miałem w 2022 na 2023. No i później to samo, z 23 na 4, 5, no i tak w ten sposób należy się rozliczać. I często z tego, co widzę, to wiele osób ma problem z tym, jak rozliczyć się za przeszłość i popełnia ten błąd, że zaczyna od przodu, więc stąd uczulam na to, że jeżeli ktoś miałby taki pomysł, to warto zacząć jednak to robić od tyłu. W Polsce akurat to działa do 5 czy do 7 lat wstecz? W Polsce to działa do 5 lat wstecz, tylko w Polsce przedawnienie się liczy w dość skomplikowany sposób, bo to jest tak, że liczysz od 5 lat do końca roku podatkowego, w którym przypadła płatność podatku. Czyli jak już wchodzimy w takie technikalia, to dlaczego 2019 jest przedawniony? Bo podatek za 2019 płacimy w 2020. Więc patrzymy na koniec roku 2020 i od tego 5 lat, czyli od 31 grudnia 2020 mamy 21, 22, 23, 24, 25, czyli 31 grudnia 2025 roku przedawnił się nam się 2019, co znaczy, że już nie możemy zrobić korekty ani przychodu, ani kosztu za ten rok. Dobra, jasne. Wydaje mi się, że już chyba mamy wszystko, o co chcieliśmy Cię zapytać. Nie wiem, czy Marek, może masz jakieś dodatkowe pytania? No i Marka chyba przycięło trochę. Ale gdybyście chcieli skorzystać z aplikacji Paycoin Tax, to z moim kodem Michu macie 10% zniżki. Nie wiem, może Marcin, masz jakieś ciekawe historie, którymi chciałbyś się podzielić, które Ci się przydarzyły podczas rozliczania swoich klientów? Ciekawe historie. Znaczy, podatki co do zasady są mało ciekawe, więc pewnie nie mam jakichś takich historii, które mogłyby spowodować jakiś większy wybuch śmiechu u kogokolwiek. Natomiast oczywiście czasem się zdarzają, szczególnie w interakcjach z klientami, którzy na przykład na ostatnią chwilę próbują się rozliczyć z podatków, przed chwilą usłyszeli, że coś trzeba zrobić i nagle próbują zrozumieć, co trzeba zrobić, jak i na ostatnią chwilę próbują się rozliczyć. No i na przykład mieliśmy takie przypadki, że ktoś dostał cały raport podatkowy, który ma 20 stron, gdzie było wykazane, nie wiem, na przykład 100 transakcji, po czym on do nas pisze, że my wykazujemy mu tylko 3 transakcje. On wysyła nam ten raport, okazuje się, że on patrzy tylko na pierwszą stronę, ale to wszystko wynika z pośpiechu, no bo jest 30 czy tam 29 kwietnia i ta osoba po prostu próbuje się w ostatniej chwili rozliczyć. Więc to, do czego też mogę zachęcić, to warto rozliczyć się kilka dni wcześniej, nie zostawiać sobie tego na ostatnią chwilę. To jest z bardzo praktycznego powodu. Niektóre giełdy mają tak, że ich API działa w sposób, który kolejkuje dostęp do siebie. To znaczy, że jeżeli będziemy próbowali pobrać dane w ostatnich dniach, a to samo będzie próbowało zrobić 100 innych osób, to czas poboru tych danych może wynosić kilkadziesiąt godzin nawet. Więc pośpiech w rozliczeniu podatków nie jest dobrym doradcą, więc radziłbym każdemu, kto planuje się w ogóle rozliczyć, nie zostawiać tego na ostatnią chwilę, tylko to zrobić kilka dni, może nawet tydzień, 2, 3 tygodnie wcześniej. To jest bardzo dobra uwaga. Nie czekajcie do końca, macie praktycznie jeszcze cały miesiąc, także linki znajdziecie w opisie. Bardzo pomocna apka, jeśli chodzi o Paycoin Tax. Widziałem, że baza użytkowników rośnie z roku na rok, także dzięki wielkie za w ogóle ogarnięcie takich rzeczy, bo jest to naprawdę bardzo pomocne dla naszego społeczeństwa. No i to chyba by było na tyle. Wydaje mi się, że omówiliśmy wszystko, co chcieliśmy omówić. Marek wrócił. Może Marek, masz jeszcze jakieś dodatkowe pytania? Słychać mnie teraz? Tak, słychać. Tak. Nie mam dodatkowych pytań, chyba wszystko, co chcieliśmy omówić, to zostało powiedziane. Jest kilka ciekawostek. Najbardziej w sumie to mnie interesowały te stakingi, airdropy, cashbacki, no ale tutaj wiemy, że sytuacja jest raczej dalej niejasna, więc oby po prostu poszło to w dobrą stronę. No i zobaczymy, jak to będzie w kolejnych miesiącach, jak rząd do tego wszystkiego też podejdzie, bo tutaj te podatki zmieniają się jednak, może nie z miesiąca na miesiąc, ale z roku na rok mamy jednak zmiany dość widoczne. Tak, przy czym one nie dotyczą jakby istoty, czyli samego prawa podatkowego, co całego otoczenia. I tutaj przede wszystkim ta zmiana w DAC 8 myślę, że jest takim istotną
może nie game changerem, ale na pewno czymś istotnym, co pojawia się de facto w przyszłym roku, no bo to pierwsze raportowanie danych będzie miało miejsce na początku 2027 roku. Dobra. Dzięki wielkie, Marcin. Dzięki. Dzięki, trzymajcie się, cześć. No i dobrze, mam nadzieję, że Marcin trochę Wam rozjaśnił temat, jak się rozliczać z kryptowalut, chociaż tak jak widać, no i jednak jeszcze jest tam kilka niedociągnięć, nad którymi nasz rząd musi trochę popracować. Ale jeśli byście chcieli skorzystać z aplikacji Paycoin Tax, to oczywiście sprawdź link w opisie. Tam razem z kodem Michu dostaniesz 10% zniżki. I to tyle ode mnie. Zostaw łapkę w górę, jeśli dzisiaj dowiedziałeś się czegoś ciekawego, komentarz dla zasięgu i siemanko, pozdrówki, yo!